dobry. Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie z Gazetą Śremską. W kolejnych będziemy opowiadać, a w zasadzie dopowiadać to, na co nie starczyło miejsca na łamach gazety. W numerze styczniowym Gazety Śremskiej między innymi zapiski historyczne, organizacja i działalność śremskich filatelistów, moja wielka fascynacja, gimnazjalna drużyna wioślarska, wspomnienia przyjaciół o zmarłym Edwardzie Nowakowskim, sentymenty, transport i komunikacja, warto przypomnieć, fotograf poezji, nasz talent Maciej Skrzypczak, kwestionariusz kultury Jakub Tylman, mój Rzym, część pierwsza wspomnień Marty Wojtysiak, B&B przez Ameryki, Las Amazoński Last Minute. W pierwszym tegorocznym numerze Gazety Śremskiej znajdziemy m.in. artykuł Aleksandra Śmigielskiego o gimnazjalnej drużynie wioślarskiej. Tekst jest przedrukiem z jubileuszowego wydania Pierwiosnka, który ukazał się z okazji 140-lecia Gimnazjum i Liceum imienia generała Józefa Wybickiego w Śremie. Tekst zilustrowaliśmy 4 zdjęciami związanymi z gimnazjalną drużyną wioślarską, pochodzącymi z kolekcji szklanych negatywów Jana Idaszewskiego, która została podarowana Muzeum Śremskiemu w 1994 roku przez panią Marię Idaszewską, młodszą siostrę Jana. I o tej kolekcji i jej autorze słów parę. Na początek może o autorze. Jan Idaszewski urodził się w Śremie w 1911 roku. Ojciec Jana był kupcem zbożowym, właścicielem firmy Rolnik w Śremie. Jan był absolwentem Śremskiego Gimnazjum, inżynierem hutnikiem z zawodu. W latach szkolnych członkiem gimnazjalnej drużyny wioślarskiej. Fotografia była jego pasją. Zawsze towarzyszył mu aparat. W późniejszym czasie był żołnierzem 57. Pułku Armii Poznań. Brał udział w kampanii wrześniowej. Internowany przez wojska sowieckie został osadzony w Kozielsku, skąd wywieziono go w 1940 roku i zamordowano w Katyniu. Arcyciekawa kolekcja negatywów liczy 153 sztuki i jest podzielona na 2 osobne zbiory, których pierwszy liczy 61, a drugi 92 sztuki. Są to pokryte emulsją żelatynowo-srebrową płyty formatu 9×12 i 13×18 cm. Jan Idaszewski używał suchej płyty bromowej, która została wynaleziona w 1871 roku przez lekarza fotoamatora Richarda Leach-Maddoxa. Niestety z upływem lat wiele z tych płytek uległo uszkodzeniom i są w dosyć kiepskim stanie. Wymagają konserwacji. W kolekcji znajdują się zdjęcia pochodzące z lat 20. i 30. XX wieku. Są to głównie fotografie pamiątkowe i rodzinne. Widoki Śremu niestety w większości nieopisane. Część z nich udało się opisać, zidentyfikować miejsca i osoby. Część czeka jeszcze jednak na identyfikację. To na razie tyle na temat artykułu, który zamieszczony został w pierwszym numerze Gazety Śremskiej. W kolejnych będziemy prezentować rzeczy, na które nie znalazło się miejsce w gazecie i które chcemy w tych audycjach Państwu dopowiedzieć. Dziękuję bardzo.